Cześć, nazywam się Remigiusz Kaczewski, pracuję w firmie Jartech. Jesteśmy dystrybutorem urządzeń Auto ID, m.in. terminali drukarek Zebra Technologies. I dziś chciałbym Wam opowiedzieć o terminalu, który miał swoją premierę 27 czerwca 2023 roku. I jest to nowa, trzecia generacja terminali serii TC2X. W tej chwili w rękach mam TC27, terminal, który ma być w pewnym sensie następcą TC26. I chciałbym Wam pokazać, co zawiera pudełko, ponieważ Wy jako nasi partnerzy dostarczacie najczęściej do klientów końcowych i dobrze byłoby, żebyście wiedzieli, co jest w środku, żebyście też wiedzieli, co w razie czego dorzucić do takiego terminala. W terminalu w środku, w pudełku mamy instrukcję, mamy terminal zabezpieczony folią, żeby się nie uszkodził, więc jesteśmy pewni, że dojdzie bezpieczny. Mamy baterię, nie mamy kabelka zasilającego, warto o tym pamiętać. Wyjmę terminal, pudełko odłożę, żeby nam nie przeszkadzało. Niech sobie to leży z boku, czyli mamy terminal, bateria, instrukcja. Pamiętajcie, kabelek zasilający, to od razu powiem, USB-C jest potrzebny, żeby zasilić urządzenie. Oczywiście producent oferuje akcesoria typu ładowarki do baterii, ładowarki do samych urządzeń, to możecie kupić jako dodatkowe akcesoria, natomiast w razie czego, gdybyście chcieli na przykład dostarczyć to do kierowców, to potrzebny jest kabelek USB-C. Bateria mała, płaska, o pojemności 3800 mAh. Ewentualnie możecie kupić wersję rozszerzoną o pojemności 5200. Jest mała, płaska i lekka. I od razu widać też inaczej montowana niż w poprzedniku, czyli TC26. Montaż tak naprawdę baterii jest szybki, prosty, blokowana jest takimi skrzydełkami. Bardzo łatwo się wymienia, bardzo fajny patent. Jest to poprawa w stosunku do tego, co było w terminalach starszej generacji. Terminal jest lekki, dobrze leży w dłoni. Mam dla porównania swój telefon. Wielkościowo to wygląda bez praktycznie różnicy. Pod względem grubości również. Różnica jest tylko w module skanującym, który jest zamontowany w terminalu Zebra. Terminal wyposażony jest w dwa moduły skanujące, w zależności od tego, jaką konfigurację wybierzecie, albo w SE4710, który umożliwia Wam skanowanie z odległości do 60 cm, lub w moduł SE55 z technologią IntelliFocus, która pozwala na skanowanie z odległości tak naprawdę kilku centymetrów, kilkunastu centymetrów do nawet kilkunastu metrów. Oczywiście w zależności od wielkości kodu, więc bardzo fajne, bardzo uniwersalne urządzenie, które można zastosować naprawdę w wielu rozwiązaniach. Oprócz tego terminal może być wyposażony w kartę SIM, czyli ma gniazdo na kartę SIM, ma miejsce na kartę pamięci. Tutaj mamy płytkę, gniazdo, gdzie możemy zamontować kartę pamięci, żeby rozszerzyć pamięć terminala. To, co jest ciekawe w przypadku tego terminala, to to, że jest to pierwszy terminal biznesowy z Androidem 13. Ja nie znam innego terminala, który dzisiaj miałby już Androida 13, więc jest to chyba pierwszy taki model na rynku. Zebra gwarantuje też wsparcie do Androida 16, więc mamy gwarancję tego, że jest to urządzenie, które dostarczy odpowiedni poziom zabezpieczeń i funkcjonalności przez kilka najbliższych generacji Androida. Przyciski są umieszczone w optymalnych miejscach, pod kciukiem, pod palcem wskazującym. Te żółte przyciski, które możemy sobie skonfigurować i przypisać odpowiednie funkcje typu Enter, typu wyzwalanie modułu skanującego. To, co jest jeszcze w środku, ponieważ jest to nowe urządzenie, więc ma dużo nowych rozwiązań technologicznych. W środku mamy procesor Qualcomm 5430 pracujący z częstotliwością 2,1 GHz, więc jest szybszy od swojego poprzednika. Mamy tutaj Wi-Fi 6E, mamy 5G, czyli mamy naprawdę dużo nowych rozwiązań technologicznych, być może w niektórych rozwiązaniach dzisiaj jeszcze wyprzedzających to, co jest stosowane na magazynie, na produkcji czy w innych miejscach, gdzie tego typu urządzenia są stosowane, ale to oznacza, że to urządzenie jest przyszłościowe i pozwoli na pracę przez kilka najbliższych lat na spokojnie. Producent gwarantuje IP65, ewentualnie jeżeli wyposażymy to w odpowiednią osłonkę, to nawet IP68, więc duża klasa szczelności, duża wytrzymałość na warunki środowiskowe. Możemy pracować w warunkach zewnętrznych, nie martwiąc się o
deszcz. Odporność na upadki 1,5 metra, jeżeli założymy odpowiednią osłonkę silikonową lub 1,30 m na beton. To jest około 30 cm, o ile dobrze pamiętam, więcej niż TC26. Czy wytrzymuje upadki? Wytrzymał, jest cały. Co prawda nie rzuciłem go na beton, ale spadł z wysokości tej 1,30 m spokojnie. Jest cały, nie ma na nim śladów żadnych, więc takie podstawową wytrzymałość na pewno gwarantuje. To, co widzę na pierwszy rzut oka, jeszcze zanim uruchomiłem urządzenie, to ślady palców na ekranie. No, terminal mam tak naprawdę parę minut w rękach, a już niestety ekran jest ze śladami użytkowania. Natomiast ekran jest chroniony szkłem Gorilla Glass. Można go obsługiwać w cienkich rękawiczkach, więc jest to też jakiś plus do pracy w magazynie. No dobrze, spróbujmy uruchomić urządzenie, żeby zobaczyć, jakie aplikacje mamy na dzień dobry. OK, ekran powitalny, widać, że jest jasny. Natomiast mnie najbardziej interesuje to, jakie ma w środku aplikacje, czy użytkownik, który dostaje to urządzenie, będzie miał możliwość od razu pracy z urządzeniem. Po ekranie powitalnym instalujemy Androida, konfigurujemy go i uruchamiamy terminal. I aplikacje, jakie mamy. Jest to Google, więc mamy sklep Playa, dlaczego nie? Natomiast mnie najbardziej interesują aplikacje takie faktycznie użytkowe. Mamy DW Demo, czyli aplikację do testowania modułu skanującego, do odczytu kodów kreskowych. Na instrukcji jest przykładowy kod, posłużę się nim, żeby odczytać. Klikam, dosyć szybki odczyt. Mamy informację o tym, co jest zakodowane. Sprawdzam, zgadza się. Długość znaków, informacje podstawowe o symbolice kodu, więc to wszystko widzimy. Oczywiście możemy sobie w aplikacji też skonfigurować pod kątem innych parametrów. To zachęcam, żebyście sobie poćwiczyli, jak weźmiecie taki terminal do ręki. Oprócz tego mamy narzędzia do stagingu, czyli przygotowania urządzenia do pracy, data wedge, do monitorowania stanu pamięci, zarządzania przez Bluetoothem i narzędzie VOD Zebry, czyli Video on Device, czyli możemy prowadzić rozmowę wideo przy pomocy tego urządzenia. Terminal jest wyposażony w aparat z tyłu, również w kamerę z przodu, dzięki którym możemy czy to wykonywać zdjęcia, czy właśnie prowadzić takie rozmowy. Oprócz tego, czy mamy jakieś inne narzędzia producenta, widzę, dużo jest narzędzi Google'a, między innymi do prowadzenia rozmów, do wiadomości, czyli jest to tak naprawdę przemysłowy telefon, który można wykorzystać do pracy z wbudowanym modułem skanującym, czyli również jako terminal na magazynie, na produkcji, do rejestracji jakichś procesów, czy do pracy w terenie, żeby na przykład potwierdzać dostarczenie czy odbiór przesyłki, a przy pomocy aparatu udokumentować jej stan. Urządzenie możecie oczywiście kupić na demo. Zebra daje taką możliwość poprzez vouchery demo. Możecie też od nas wypożyczyć do testów dla siebie. Mamy, jak wiecie, pulę demo, z której możecie korzystać. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, jego funkcjonalności, dostępnych konfiguracji, zachęcam do pytania albo w komentarzach pod filmem, albo kontaktując się z naszym biurem. Zapraszam i zachęcam do odwiedzania naszego kanału, na którym będziemy publikować kolejne filmy.